Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Moi drodzy, z czym Wam się kojarzy liczba 69? Właśnie widzę Was i widzę, co się dzieje w Waszych oczach, ale chcemy Wam dzisiaj pokazać, że liczba 69 ma znacznie większe znaczenie. I uwaga, niektórzy mówią, że w przyszłym tygodniu na temat tej liczby będzie szeroka dyskusja, ale zanim do tego dojdziemy, Łukasz, chciałbym się Ciebie zapytać, jak w ogóle wygląda w tej chwili skup bitcoinów na rynku i czy to prawda, że ulica zaczęła powoli wchodzić? No właśnie, tu mamy bardzo wiele różnych opinii, nie mamy twardych danych. Przyzwyczajeni jesteśmy, że w kryptowalutach to mamy bardzo często twarde dane, sprawdzone na blockchainie, można potwierdzić, a tutaj niestety jest trudniej. No bo o co chodzi? Chodzi o to, że pojawia się coraz więcej głosów od różnego rodzaju insiderów, ludzi, to jest takie inside newsy, tak, którzy zaczynają mówić o tym, że skończyli się wielcy, którzy chcą sprzedawać bitcoiny. To znaczy ci gracze, którzy mieli duże ilości bitcoinów i byli gotowi sprzedawać OTC, czyli poza giełdą, już się wykańczają. Oni widzą, że te wzrosty są za duże i wolą poczekać. Wiadomo, im szybsze wzrosty, tym większa chęć jednak poczekania. No i dochodzi do tego, że nie ma komu sprzedawać bitcoinów, bo jest kilku graczy, którzy kupują bitcoina, a tymi graczami są oczywiście przede wszystkim ETF-y. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, posłużę się tabelką, do której link będzie zamieszczony pod opisem materiału. Na pewno. Otóż zgodnie z informacjami, które są w tej tabelce, która zbiera informacje o wpływach i wypływach ewentualnie z tych funduszy ETF-owych oraz przedstawia wszelkiego rodzaju balanse, to możemy powiedzieć, że wczorajszy walentynkowy dzień, bo nagrywamy to w czwartek, 15 lutego, więc możemy mówić o danych z 14 lutego, to jest 340 milionów dolarów. Za tyle musi być zakupiony bitcoin o tej wartości. To jest 7,5 razy więcej niż jest produkowane. No właśnie, powiedz, jak to wyliczyłeś, bo przyjmujesz... Przyjąłem cenę 52 tysiące dolarów, podzieliłem przez, 340 milionów dolarów podzieliłem przez 52 tysiące i wyszło mi, że to jest prawie 7,5 razy więcej niż jest produkowana, a produkcja dzienna to jest 900 bitcoinów. No i to pokazuje, jak silna jest presja. I to by się wydawało, że faktycznie coś się dzieje, bo to jest duża presja, 7,5, gdyby nie to, że 13 lutego skupiono bitcoinów o wartości 631 milionów dolarów, czyli prawie 2 razy więcej przy niższej cenie. I ja tutaj zrobię szybkie obliczenie. Wtedy cena wynosiła powiedzmy 50 tysięcy dolarów. To się okazuje, że skupiono tych bitcoinów 12,5 tysiąca, 12 600, dzielimy przez 900 i nic mi nie wychodzi, bo mamy tutaj złe liczby. O, teraz dzielimy przez 900 i mamy 14 razy. 14 razy więcej niż wyprodukowano, więc to są gigantyczne nadpopyt. Tak, mamy bardzo duży popyt i podaż, właśnie, bo podaż jest, bo inaczej gdyby jej nie było, to nie można było tego kupić, ale widzimy, że sięgamy po podaż pozaprodukcyjną. Tak, i tutaj właśnie pojawiają się głosy, że skąd oni kupują te bitcoiny. I okazuje się, że oni zaczynają kupować na normalnym rynku. Tak. Coraz więcej transakcji ma miejsce na rynku takim normalnym i to powoduje, że ten kurs tak ostatnio wystrzelił, no bo mamy niesamowitą rajd, tak? To już inaczej nie można powiedzieć, z 49 do 52 tysięcy, a myślę, że jak to oglądacie, spodziewałbym się, że ta kwota może być nawet znacząco wyższa. No dobra. Ciekawe, kto przewidzi ceny dobrze na najbliższym kwadransie. No, to jest dobre pytanie. Dobre pytanie, ale już niestety jak Wy to oglądacie, już nie możecie głosować, musicie czekać na kolejny odcinek kwadransa. Czy spodziewasz się korekty? Zawsze. Korekty spodziewamy się zawsze, natomiast ja w tej chwili
przy takim popycie Właśnie, to ciężko tutaj doszukiwać się powodów korekty. Bo mamy instytucjonalny popyt, to jest bardzo ważne, nie uliczny, tylko instytucjonalny, a wiemy, że to jest taki popyt, gdzie instytucje zakupują bitcoina raczej z myślą o tym, żeby go trzymać dłużej niż krócej, a zatem pytanie jest takie, czy w tej sytuacji nastąpi, gdzieś ktoś będzie próbował realizować zyski. Ja bym powiedział, że ten instytucjonalny to jest bardzo istotny, masz rację, tak. Ale również jest nie tyle instytucjonalny, co od ludzi, którzy inwestują. Od różnego rodzaju inwestorów, ale nie takich bardzo, bardzo drobnych, których jest setki tysięcy, tak. Ale od takich większych i średnich. Pamiętaj, że my nie mieszkamy w Stanach, nie widzimy tego, ale dostaję informacje od znajomych ze Stanów, że w tej chwili ilość reklam Grayscale'a na przykład, ETF-a Grayscale'a jest taka, że praktycznie ludzie się boją zajrzeć do lodówki. Okay. To nie wywiera jeszcze presji na ulicę, to wywiera presję bardziej na tych większych inwestorów, którzy zaczynają pytać swoich doradców, o co chodzi, co tu się dzieje i stąd ten popyt. Mówiliśmy też o tym, że występuje ten 30-dniowe opóźnienie pomiędzy tym, kiedy ktoś, kto sprzedaje ze stratą jakieś aktywo, żeby mógł zainwestować pieniądze, a tą stratę mógł wliczyć sobie do odpisu podatkowego. I właśnie te 30 dni już minęło. To znaczy te ETF-y są już ponad 30 dni notowane, więc ci, którzy pierwszego, drugiego, trzeciego dnia sprzedawali bitcoiny z Grayscale'a, mogą kupować na nowo bitcoiny. I oni to robią. I to widać wyraźnie. Mamy rekordowe naprawdę wpływy. Pod ostatnich chyba 6 dni cały czas mamy wpływ, więcej wpływa pieniędzy niż sprzedawanych jest przez Grayscale'a, bo przypomnijmy, że praktycznie tylko Grayscale sprzedaje, nie praktycznie, ale i teoretycznie i praktycznie. Tak. Tylko Grayscale sprzedaje, natomiast cała reszta skupuje. BlackRock, dostałem taką informację, dzisiaj rano oglądałem jakieś materiały i tam już było mówione, że BlackRock przekroczył 5 miliardów dolarów na swoim ETF-ie. To nie jest spójne z tą tabelką, którą posiadam, więc widzimy, że występują jeszcze pewne rozbieżności, ale tam była mowa o tym, że BlackRock już ma 5,1 miliarda dolarów na swoim funduszu. Gigantyczne kwoty i wygląda na to, że ta maszyna dopiero się rozpędza. Że to nie jest tak, że już wpłacono i tu już szał minął, no tak, tam paru wariatów się zdecydowało, ale nie, to właśnie wygląda na to, że pierwsi byli ci wariaci, czyli ci, którzy byli już przekonani, tylko czekali na odpowiedni instrument, byli ci inwestorzy, którzy chcieli troszeczkę zaryzykować, oni kupowali w pierwszej kolejności, a w tej chwili coraz więcej pojawia się właśnie dużych instytucji, różnego rodzaju nie tyle prywatnych środków, ile środków, które są zarządzane przez takie prywatne fundusze inwestycyjne. I oni coraz intensywniej zaczynają skupować, bo coraz więcej ich kupuje, bo widzą, że to po prostu zaczyna być nie do zatrzymania. Pierwsze aktywo, słuchaj, bo jeszcze zanim zadasz mi pytanie, to jest, oglądałem dzisiaj też wywiad w CNBC, tam między innymi Gary Gensler był, ale było prosto powiedziane, to jest pierwsze takie aktywo, które jest nośnikiem wartości i, uwaga, jest niedodrukowywalne. Nie da się, jest limitowane, ma cap, złoto, srebro, metale szlachetne, ropa, wszystko inne, cały czas tworzą się nowe i nie wiadomo ile. No ale to Bitcoin jest właśnie w ogóle takim pierwszym aktywem w ogóle, nie tylko w ETF-ach, tylko w ogóle, o czym mówimy jako kryptowalutowcy od dawna, a ludzie ze świata bankowego nie rozumieją, o co nam chodzi. Ale to jest mniej ważne. No i tutaj warto wspomnieć o pewnej gwieździe, która ciągle świeci silnym światłem, ale widzimy, że zaczyna to światło blaknąć i wszystko na to wskazuje, że będzie blakło z czasem. Mam na myśli Michaela Saylora i MicroStrategy. No przez ostatnie lata to mówiliśmy, że to on był naszym największym bohaterem, bo przecież kupował Bitcoina wtedy, kiedy była ciemna dolina i wtedy, kiedy nie było ciemnej doliny, tylko zielona polana. On to robił. No a teraz okazuje się, że nadal oczywiście jest przegigantycznym hodlerem, ale
ETF-y, suma jak gdyby bitcoinów skupionych w rękach ETF-ów, sumarycznie, na razie bierzemy wszystkie ETF-y pod górę, znaczy pod górę, na tapet, pod uwagę, już jest większa od tego, co on zgromadził. A tempo kumulacji bitcoinów przez ETF-y jest znacznie większym tempem niż... Zdecydowanie. Tak. ETF-y zebrały w 30 dni to, co MicroStrategy zebrało w 4 lata. Tak, no właśnie. Więc tutaj widzimy, jak naprawdę istotnym elementem jest to, żeby dane aktywo było tradowane normalnie na giełdzie. Że to jednak otwiera zupełnie inne drzwi, zupełnie inne możliwości i rynek oczekiwał tego. No i właśnie tutaj możemy teraz nawiązać do tej liczby z początku programu, bo uwaga, coraz więcej pojawia się takich głosów różnego rodzaju analityków, którzy mówią o tym, że w najbliższym czasie, i to nie miesięcy, ale raczej dni lub tygodni, będziemy mieli ATH. No właśnie, ATH i stąd liczba 69. To może być i 68 albo 71, ale 69 pomyśleliśmy, że to brzmi naprawdę sensownie. I teraz z czego to jeszcze wynika? To wynika z tego, że im większe, jakby maleje ilość ludzi gotowych do sprzedaży, instytucji, a to oznacza, że możemy być zaraz świadkami takiego przyrostu, nie chcę powiedzieć, że wykładniczego, bo pewnie byłoby to nieprecyzyjne, ale zdecydowanie bardziej dynamicznego. No, wielu analityków mówi, że właśnie będziemy świadkami takiego parabolicznego wzrostu, ponieważ fakt, że nikt nie może dodrukować, ani nikt nie ma jakichś większych zasobów bitcoinów, powoduje, że rynek zaczyna się zamykać. Widząc takie wzrosty, kto chce sprzedawać? No kto będzie sprzedawał? Tylko ten, kto musi. Nie ma innej opcji. Sprzedawać będą ci, jeżeli ja widzę, że Bitcoin codziennie kosztuje o $1000 więcej, to jeżeli mogę, to trzymam i czekam. Czekam, aż faktycznie nastąpi jakiś moment korekty. Przy takim tempie wzrostu i tym otoczeniu, które mamy, to na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało nastąpić załamanie, choć oczywiście, pamiętajmy, pycha kroczy przed upadkiem, w związku z czym im więcej osób tak może myśleć, to się może okazać, że będzie spadek. To ja tak właśnie sprawdzam tutaj pewną statystykę, którą bardzo lubimy. Gdybyś, Łukasz, stosował DCA od początku tego roku w trybie dziennym, czyli codzienny skup za stałą kwotę, jaki miałbyś zysk dzisiaj w procentach? 20. Bardzo blisko. 22,3 na moment nagrywania tego programu. Tylko przez kilka dni. Od początku tego roku wynik był poniżej zera. To znaczy, że jak cena krypto spadła, ale generalnie pokazujemy, że DCA naprawdę sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Pamiętam, bo kilku znajomym poleciłem zakup i raportowali mi o wynikach. Z żalem przez krótki czas. Tylko na tą godzinę, w której nagrywamy, były tylko 123 dni, kiedy cena Bitcoina, w historii całego Bitcoina, kiedy cena Bitcoina była wyższa niż teraz, kiedy nagrywamy. No właśnie, tylko 123 dni. Ja przypomnę, o co chodzi w strategii DCA. Ja wiem, że wiele osób jest nowych tutaj, więc przypomnę. W strategii DCA chodzi o to, żeby w sposób systematyczny za stałą kwotę kupować dane aktywo, nie patrząc na jego aktualną cenę. I okazuje się, że ta strategia w przypadku Bitcoina i w przypadku Ethereum również sprawdza się doskonale. To znaczy, dokonując nawet drobnego zakupu, a przypominam, że ten zakup może być naprawdę drobny, może wynosić, nie wiem, 10 zł, 20 zł dziennie i możemy kupować co drugi dzień, co trzeci dzień. Ale stały cykl, to jest ważne. Stały cykl, chodzi o to, żeby nie myśleć. To okaże się, że kupując codziennie, zapraszam do arkusza Sławka, do którego link również jest w opisie do dzisiejszego materiału, ta strategia powoduje, że naprawdę bardzo łatwo możemy zarobić. Codziennie kupując
za stałą kwotę Bitcoina jesteśmy naprawdę nieźle do przodu. Gdybym zaczął w 2023 roku? Bardzo proszę, tutaj miałem od 1 stycznia 2023 roku. 83,14%. Czyli tyle miałbym do teraz więcej. Przypomnę, to nie jest to, że kupiłem 1 stycznia za 100 tysięcy złotych i czekam do teraz i mam 183 tysiące złotych. Nie. To oznacza, że wydając 100 tysięcy złotych w postaci codziennego zakupu, czyli powiedzmy to jest w tej chwili ponad 400 na 400 części trzeba podzielić, czyli powiedzmy po 250 zł dziennie kupując, to wydałbym przez ponad rok 100 tysięcy złotych, to dzisiaj, wydając po 250 zł dziennie, dzisiaj miałbym 183 tysiące złotych wartości w Bitcoinie, więc gigantyczny wzrost. Tutaj nie wiem, czy istnieje aktywo, które daje lepsze, chyba że Ethereum. Nie, Ethereum nie. Mogę zaraz to sprawdzić, jakie Ethereum, tylko narkotyki. Nie polecam. Ale o tym pogadamy kiedy indziej. Mam jeszcze jedną statystykę, zanim się przyłączę na Ethereum w tym arkuszu. Mianowicie ten rok, jeżeli chodzi o średnią cenę Bitcoina, jest gorszy jest drugi co do kolejności. Mówię, o co mi chodzi. W tym roku średnia cena Bitcoina to $42 tysiące. Z każdego dnia biorę cenę i dzielę. I tylko 2021 rok był lepszy, przy czym tam oczywiście mamy cały rok już uśredniony, bo wtedy wynosiło $47 tysięcy. Czyli mimo, że ten rok jest taki słaby, bo drugi najgorszy rok można powiedzieć. Najgorszy, najlepszy, zależy jak na to patrzeć, ale najgorszy jeśli chodzi o początek inwestowania, a mamy rewelacyjny wynik i to... A jeszcze ja tylko pamiętam, że najgorzej było zacząć w 2021 roku. Możesz powiedzieć, gdybyśmy zaczęli w najgorszym możliwym momencie, czyli z 1 stycznia 2021 roku, to dzisiaj bylibyśmy... 69,81. Tylko 69,1%. W najgorszym możliwym scenariuszu. Ja myślę, że to jest całkiem niezły wynik. Podejrzewam, że gdybyśmy zaczęli rok wcześniej, to wynik diametralnie 157. Mam taką tabelkę dla tych, którzy wejdziecie do tego arkusza, znajdźcie sobie porównanie aktywów, podsumowanie, taką, jak to się nazywa, zakładkę. A jeżeli chodzi o Ethereum, no Ethereum stoi gorzej. To znaczy Ethereum pokonywało Bitcoina do 2021 roku, jeżeli chodzi o strategię DCA. Ale tak dla porównania, ci, którzy postawili w tym roku na Ethereum, no to mają zysk tylko 17%. Tylko. Dla porównania złoto minus 1,47. No właśnie. To pamiętajmy o tym, że to trzeba do czegoś porównać, żeby mieć, zrozumieć, czy to warto, czy nie warto. To stara zasada mówi, że rezygnujemy z inwestycji jakiejś, która przynosi nam jakieś zyski w momencie, gdy wiemy, że możemy zainwestować te pieniądze w coś bardziej lukratywnego. Więc to pamiętajmy o tym. Jeżeli ktoś chce wychodzić z Bitcoina, jeżeli znajdzie coś lepszego, podziel się z nami w swoim komentarzu, to nam na pewno może doda trochę wiedzy. Jeszcze jedna sprawa dotycząca Bitcoina. Tak, jego jest ograniczona ilość. Wiemy, że nie będzie go więcej. ETF-y bardzo mocno skupują, ale pojawił się jeden głos bardzo ciekawy. Jeden z głównodowodzących w Cardano zaczął mówić o niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwie tego, że również z powodów ETF-ów nastąpi zbyt duża kumulacja bitcoinów, a to może spowodować faktyczną decentralizację decentralizację, czyli centralizację bitcoina, no bo w pewnym momencie może się okazać, że ktoś, kto posiada naprawdę dużo tych bitcoinów, może zacząć dyktować warunki, oczywiście pod warunkiem, że jeszcze ma pieniądze, nie? Więc jeżeli ktoś ma pieniądze i bitcoiny, to może próbować manipulować rynkiem. No, czy tak będzie, to zobaczymy. Tych ETF-ów jest jednak sporo. No, rozmawialiśmy o tym kilka odcinków temu. Ja nie ukrywam, że ostatecznie ideologicznie nie podoba mi się ten zabieg z ETF-ami. Wiem, że w krótkim terminie wszyscy się z tego cieszą, bo rośnie cena. W długim przyjdzie taki moment, że hegemonii zaczną dyktować swoje warunki. Kto go wie, czy oni nie robią tego z tego powodu, chociaż myślę, że ostatecznie liczy się teraz po prostu zysk.
No kasa jest bardzo istotna. Jeszcze chwileczkę o cenie Bitcoina, bo słuchałem dzisiaj też tego wywiadu czy programu, w którym jednym z gości był właśnie Gary Gensler, przypomniałem sobie jego nazwisko, Gary Gensler, i tam doszło do ciekawej sytuacji. Otóż prowadzący zapytał go, co on myśli na temat tych słów, które wypowiedział Diamond, czyli szef JP Morgan, który powiedział: Bitcoin to tylko narkotyki, seks, trafik i handel organami ludzkimi. Ale trzeba jasno powiedzieć, że nie tylko. Ale tak, ale on powiedział, że to jest tylko. I teraz mówi, to panie Gensler, co pan na to? Czy ETF-y to jest właśnie to, o czym mówił pan Diamond, prezes JP Morgan. No i tutaj była chwila konsternacji. Była no, takie zawahanie, ale muszę powiedzieć i każdemu polecam odnaleźć ten wywiad. Wkleimy link. Postaramy się wkleić link. On dosyć mocno w tej chwili jest komentowany zarówno na Twitterze, jak i na YouTubie. Gary Gensler przeszedł do kontrataku. Zaczął bardzo mocno atakować Bitcoina, mówić o tym, jak zły on jest. No ale muszę powiedzieć, że tam osoby, które były w studio, chyba trochę dawały sobie radę, trochę nie. Natomiast dla mnie o wiele ważniejsze od takiego tam kłócenia się na wizji jest to, żeby pokazać, co się dzieje z ceną Bitcoina. Czy inwestorzy, którzy zdecydowali się jednak wbrew rekomendacjom Gary'ego Genslera zainwestować w Bitcoina rok temu, tak, 2 lata temu. Kiedykolwiek. Czy oni są teraz zadowoleni, czy nie. I to jest, myślę, najważniejsza sprawa. Faktycznie coraz więcej osób zaczyna widzieć w Bitcoinie ten nośnik wartości, to przechowanie wartości na złe czasy i no, każdy chce z czegoś takiego skorzystać. A jak jeszcze zarabia, i to takie kwoty, takie procenty, bo tutaj niespotykane procenty zarabia, no to... I tutaj należy również zadać pytanie klasyków. Łukasz, i zadaję je Tobie i wszystkim tym, którzy nas oglądają. Gdzie będziesz, kiedy bańka pęknie? Tak, to jest klasyczne pytanie. Z drugiej strony pamiętajmy, inwestowanie w kryptowaluty to jest inwestycja wysokiego ryzyka. Znaczy, ale widzisz, Łukasz, my oczywiście musimy tak mówić. Moi drodzy, a teraz łamiąca wiadomość. Coś, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy. Coś, czego może do tej pory zabrakło. Otóż słuchajcie, mamy do Was gorącą prośbę. Polubcie naszą aplikację w sklepie. Czy to Google'a, czy Apple'a. Wystawcie ocenę. Wiem, że używa tysiące osób tą aplikację, a ocen mamy straszliwie. Po prostu zawstydzająco mało. Prosimy, nie musicie pisać komentarza, nie musicie dodawać, oczywiście byłoby mile widziane. Bo będziecie wtedy prawdziwymi zuchami. No. Tak, ale zależy nam na tym, żebyście dokonali po prostu oceny naszej aplikacji. Oczywiście zależy nam na samych piątkach, ale bądźcie tutaj szczerzy i uczciwi. Nam po prostu zależy, żeby zdobyć jak największą liczbę ocen. Tak jest. I to jest koniec łamiącej wiadomości. Wracamy do audycji. Wyobraź sobie, że musisz dać swoim dzieciom jakąś poradę, w co mają inwestować. I one się Cię pytają, czy inwestować w złoto, w nieruchomości, w bitcoina. I kierując się jakby względami rodzicielskimi, co byś im polecił? Tak, no ja bym polecił im, jeżeli są młode i zaczynają swoją przygodę z inwestycją, to bym polecił im strategię DCA i kupowanie bitcoina i Ethereum. Może jeszcze paru innych kryptowalut. Jeżeli są starszymi już dziećmi, to bym im dysponują jakimś majątkiem w postaci gotówki, to zaleciłbym im dywersyfikację, ale wydaje mi się, że każdy młody człowiek, który jest na początku swojej ścieżki tej inwestycyjnej, powinien inwestować w te papiery, które są trochę bardziej ryzykowne, żeby móc faktycznie osiągnąć niebotyczne zyski. To moje pytanie jest takie, dlaczego mówimy, zgadzam się, że tak mówimy, powinniśmy tak mówić, ale patrząc na dane historyczne, dlaczego mówimy, że inwestycja w bitcoina jest inwestycją wysokiego ryzyka? Już tłumaczę. Tłumaczę wszystkim, dlaczego tak jest. Ponieważ istnieje ryzyko,
że cena, jeżeli dzisiaj kupię bitcoina za 100 000 złotych, to istnieje ryzyko, że w ciągu roku będę stratny na tej inwestycji. Jasne. I tutaj jest pełna zgoda? Czy powiedziałbyś, że inwestowanie w bitcoina w modelu DCA jest inwestycją wysokiego ryzyka? O nie, tutaj zdecydowanie uważam, że inwestycja DCA w modelu DCA nie jest strategią wysokiego ryzyka, to jest moja ocena. Powiedziałbym, że tutaj ryzyko jest zdecydowanie niższe, ale pamiętajmy też, że ewentualne możliwości profitów są mniejsze i kwoty, które inwestuję. No bo jeżeli ja w tej chwili mam kwotę 100 000 złotych i muszę ją na coś zainwestować, no to wybierając strategię DCA, to muszę sobie to podzielić na przykład na 100 części. Tak naprawdę przez 100 dni mam niewykorzystane środki, które mógłbym gdzie indziej złożyć. I praktyka pokazuje, że właśnie jeżeli porównujemy te dane, do których mamy dostęp, że większym ryzykiem, zdecydowanie większym ryzykiem, i tutaj przedstawiamy dane historyczne, byłaby inwestycja tego kapitału gdzie indziej. Pytanie, czy porównywanie modelu DCA z modelem jednorazowej inwestycji jest słuszne. Chyba powinniśmy porównać z modelem jednorazowej inwestycji różnych aktywów, również akcji, czy obligacji, czy czegoś albo modeli inwestycji no więc DCA. Ja bym, Łukasz, raczej powiedział coś takiego, że inwestycje wysokiego ryzyka to są inwestycje nie DCA. I nieważne, czy Ty inwestujesz w bitcoina, czy w złoto, czy w coś innego. Bo kiedy robisz jeden strzał, to jest zawsze wysokie ryzyko, bo to oznacza, że wierzysz w to, że znalazłeś albo lokalny dołek, albo że jesteśmy na początku hossy, nieważne gdzie. I żeby dokonać tej oceny, nie dysponujesz pełnym spektrum narzędzi. Kiedy inwestycja jest niskiego ryzyka w modelu jednorazowego strzału? No wtedy, kiedy dane dobro, czy dane aktywo jest niedynamiczne. To znaczy na przykład obligacje, czy coś innego. No wiemy, że tam po prostu mało możemy stracić, mało możemy zarobić, wiąże się to z małym ryzykiem. Tylko problem polega na tym, że według mnie, kiedy mówimy o ryzyku w kontekście tego, ile ewentualnie możemy tutaj stracić, bez porównania do tego, ile straciliśmy ze względu na to, że nie zdecydowaliśmy się na alternatywną inwestycję, że tutaj mówienie tylko o takim ryzyku skupionym na jednym aktywie jest nie do końca uczciwe. Bo jeżeli Bitcoin, jeszcze raz to powiem, jeżeli Bitcoin albo jakiekolwiek inne dobro daje większe szanse zarobku, a ktoś mi mówi, że inwestycją niewielkiego ryzyka jest inwestycja w obligacje, bez właśnie powiedzenia, jakie są możliwości alternatywne, według mnie dokonuje pewnego rodzaju manipulacji. To jest kwestia przyjętej definicji, bo definicja ryzyka aktywa polega na tym, jakie jest prawdopodobieństwo nieodzyskania środków. I aktywa wysokiego ryzyka oznaczają, że wkładając w to 1000 czy tam 100, może się okazać, że nie będę w stanie odzyskać całej kwoty, tylko będę mógł odzyskać kwotę mniejszą. I w przypadku obligacji, no to mówimy o tym, że tutaj mamy wręcz gwarantowany przez państwo wykup obligacji, w związku z czym mamy pewność, że nie stracimy nominalnie. Właśnie. Nominalnie. Natomiast jest szansa utrzymania wartości. De facto tam mówimy o tym, że ten zysk jest naprawdę na 0 plus, 0 minus, jeśli porównamy do inflacji. Natomiast w przypadku asetu czy aktywów wysokiego ryzyka mówimy o tym, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo. Jak wysokie, to sobie tam możemy różnie uznawać, ale istnieje ryzyko nieodzyskania środków. I teraz są aktywa, o których mówimy, że one są średniego ryzyka. Przykład średniego ryzyka aktywa to są nieruchomości, bo one wcale nie są niskiego ryzyka, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo tego, że nie uda nam się odzyskać kwoty, którą zainwestowaliśmy w nieruchomość. Jeżeli kupujemy mieszkanie, może się okazać, że na przykład nastąpi załamanie rynku i tak dalej, ale albo wojna, ale tutaj mówimy o sytuacji bardzo, bardzo takiej ekstremalnej i zwykle, to jest istotne, zwykle mijającą z czasem. Przykład 2008 roku i zapaść na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, gdzie nieruchomości potrafiły spadać o 80%. 80%. Także
gigantyczny spadek. Tak? Dla bitcoinowców to, że tak powiem, codzienność, natomiast dla ludzi na rynku nieruchomości to mówimy o niespotykanej skali spadku, a teraz jeżeli porównamy aktualną cenę nieruchomości, czyli 10 lat później, tak pi razy z drzwi, to możemy zobaczyć, że aktualne ceny nieruchomości są 2 razy wyżej niż podczas szczytów przed 2008 rokiem. No tak, Czyli nawet jeżeli ktoś kupił wtedy dawno tą nieruchomość, no to teraz jest do przodu. Nie mówię tutaj, trochę generalizuję, bo podejrzewam, że nie wszystkie nieruchomości tak wzrosły, ale co do zasady... Przy czym zawsze trzeba uwzględnić wartość pieniądza w czasie, Dokładnie. koszt zamrożenia i to się wtedy komplikuje. A teraz a propos inwestycji niskiego ryzyka, czyli w obligacje. Weźmy obligacje skarbowe w Polsce. Ale ja nie dysponuję złotówkami, dysponuję frankami szwajcarskimi. I załóżmy, że 10 lat temu zdecydowałem się za franki szwajcarskie kupić polskie obligacje. To nie była najlepsza decyzja Twojego życia. Wiem, znaczy dzięki opatrzności i w ogóle różnych rzeczy nie zrobiłem tego, ale chodzi mi o coś takiego, że o tym, żeby mówić, że nawet obligacje są inwestycjami niskiego ryzyka, to można o tym mówić tylko w określonych warunkach laboratoryjnych. To znaczy, że ja kupuję te obligacje za walutę, w której one są indeksowane. Ale gdybym dysponował inną walutą, to podejmuję ryzyko i to bardzo duże. No, podejmujesz podwójne ryzyko, no bo jeżeli dysponujesz jedną walutą, to podejmujesz ryzyko kursu walutowego do waluty, którą inwestujesz, plus tego instrumentu. Więc tutaj złożoność jest faktycznie bardzo duża. Z naszej perspektywy, tak jak my na to patrzymy, myślę, że tu się ze mną zgodzisz, kryptowaluty są tym narzędziem, tym instrumentem, który pozwala faktycznie w stosunkowo bezpieczny sposób osiągnąć co najmniej zadowalające rezultaty. To znaczy, nawet taka jednorazowa inwestycja, jeżeli przeprowadzimy ją w najgorszym możliwym czasie, to historia pokazuje, że po 4 latach wychodzimy na plus. I to, jeżeli będziemy jeszcze troszkę cierpliwi, to nawet duży plus. Ci, którzy kupili niecałe 4 lata temu, czyli w 2021 roku, gdy mieliśmy hossę, gdy mieliśmy $69,000, $70,000, na pewno są takie osoby, które kupiły, nie sprzedały. Jeżeli wykażą się dużą cierpliwością, dalej nie stracą, no bo pamiętajmy, że strata powstaje wtedy, gdy naprawdę spieniężamy środki i mamy, no, rejestrujemy stratę. Jeżeli jesteśmy cierpliwi, to powinniśmy odzyskać nie tylko włożony kapitał, ale mieć zyski zdecydowanie ponad inflację. Jeszcze raz powiem, 69,000 z początku naszego programu nie wzięło się przypadkiem. Faktycznie coraz więcej analityków widzi otwarty, jak tam ci od analizy technicznej mówią, otwarty kanał, progi oporu na 69,000 i dotarcie tam w stosunkowo krótkim czasie. No ja nie sądziłem, że w tak krótkim czasie, aż sprawdzę o ile wzrosło w ciągu ostatnich 7 dni Bitcoin, bo to jest zawsze interesujące. Według moich danych 17%. 17% w ciągu 7 dni. Najbardziej stabilna kryptowaluta. Tak? Taka, o której mówimy, ta najbardziej pewna, ta najbardziej taka, no, mówimy o niej cyfrowe złoto, tak? Czyli ta dająca największą pewność, ale tym samym prawdopodobieństwo nie aż tak dużych zarobków 17%. Tak, dla porównania Ethereum 15%. Także widać, że Ethereum tam goni Bitcoina, ale to... Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że i nawet Kamil, który tutaj siedzi za kamerą, on kiedyś się przyznał, że bardziej wierzy w Ethereum. Nadal to potwierdzasz, Kamil? Kamil macha głową, że tak, ale widać, że Ethereum jakoś tam nie może tego Bitcoina dogonić. Ja myślę, że kwestia Ethereum to jest bardzo ciekawy temat, no bo po pierwsze mamy bardzo dużo sygnałów takich byczych związanych z Ethereum. Aktualizacja na 13 marca. Mamy ETF-y, które się zbliżają. Deadline zatwierdzenia ETF-ów to jest maj, więc bardzo ciekawa sytuacja. No i sam potencjał Ethereum jest, no nie ma co ukrywać, większy niż Bitcoina, chociaż
inne cele. Ethereum nie zostało stworzone do tego, żeby żeby być nośnikiem wartości. Jest czysto użytkowe. Ktoś powiedział, bardzo mi się to podoba porównanie, o ile Bitcoin to jest złoto, o tyle Ethereum to jest ropa. O, nie srebro. Nie srebro, tylko ropa. Zupełnie inny powód, dlaczego ropa jest cenna, to jest to, że ona jest użytkowa. To jest wartość ropy, a wartość złota bierze się z zniesienia wartości pewnej umowy. I tutaj mamy bardzo ciekawą, bardzo podobną według mnie podobieństwo występuje, ale Ethereum, 25% Ethereum jest zablokowane na stakingu. Właśnie. To jest niesamowity wynik. Dodatkowo dochodzi do tego deflacyjność Ethereum. Nie wiem, czy w tej chwili występuje w zależności od wysokości opłat transakcyjnych, ale występuje w niektórych momentach deflacyjność i mówi się o tym, że to Ethereum wcale nie przyrasta tak szybko, wręcz właśnie, że nawet w dłuższym okresie mamy deflację, czyli zmniejsza się ilość dostępnych Ethereum. To, że zaczynają być ETF-y, to zainteresowanie instytucji tym aktywem, moim zdaniem może spowodować niesamowity skok. No tutaj prognozy mówią, że w tym roku $10,000, czyli 4-krotny wzrost. I teraz, czy Bitcoin osiągnie w tym roku 4-krotny wzrost, czy będzie kosztował $200,000? Nie wiem, ale to, że Ethereum będzie kosztowało $10,000, jakoś łatwiej idzie mi uwierzyć. No, będziemy śledzić i analizować, bo tutaj rozgrywki są ciekawe. Tym bardziej, że jakby na deskach tego teatru stoi nie tylko Bitcoin, tylko Ethereum. Stoją również pozostałe kryptowaluty, jak na przykład Cardano, które tutaj wydaje się może być czarnym koniem, o czym będziemy pewnie nieraz jeszcze rozmawiać. Solana, właśnie. Wszystkie layery drugie, które są, a może nawet takie projekty jak Algorand, który jest również bardzo interesującym projektem, który mimo pewnego takiego wyciszenia, on tam swoje robi i też zbiera się potencjał. Zbiera potencjał, tak, więc myślę, że tutaj dużo przed nami. Zachęcamy Was do tego, żebyście patrząc na świat kryptowalut zaczęli, albo może inaczej, jeżeli rozmawiam z kimś, kto zaczyna dopiero swoją przygodę z kryptowalutami, to zawsze zachęcam go do tego, żeby zaczął od Bitcoina. Tylko i wyłącznie. Najlepiej, żeby kupił tego Bitcoina dowolną ilość, to naprawdę może być za 100 zł. Wypłacił na swój portfel własny z giełdy, żeby miał tam te środki zgromadzone, zobaczył jak to działa, nabrał pewnego obycia, poczytał trochę, potem zaczął kupować inne aktywa, na przykład Ethereum albo jakąś inną kryptowalutę, którą sobie wybierze, ale z pierwszej dziesiątki tych największych, a dopiero po jakimś czasie, jak naprawdę zrozumie rynek i będzie gotowy na to, żeby część swoich środków inwestować w coś bardziej ryzykownego, żeby popatrzył na inne projekty. Warto interesować się tymi projektami, bo czasami faktycznie te strzały razy 1000 to może ciężko upolować, ale zdarzają się bardzo ciekawe projekty, które notują strzały razy 100. Przypomnę, Binance, BNB, coin z Binance Smart Chaina kosztuje w tej chwili ponad $300, a kosztował zdecydowanie poniżej $1. Tak. Więc całkiem ciekawe. 347 dokładnie. 347, tak, no właśnie. Brawo. Tak. Boom. I na KNG też przyjdzie odpowiedni moment. Zachęta do Was. Skoro jesteście teraz jeszcze z nami, to znaczy, że było całkiem interesująco. Prosimy, ocencie ten odcinek no comment. Do tego jeszcze wrócimy ale dla nas bardzo ważne jest, żebyście nie tylko dzielili się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami dotyczącymi dzisiejszego tematu, czyli ceny Bitcoina, ale żebyście kliknęli łapkę w górę, zasubskrybowali, kliknęli dzwoneczek, bo dzięki temu pozwolicie nam dotrzeć do większej ilości osób i może dzięki temu większa ilość osób będzie w stanie zainteresować się krypto. Ja przypomnę cały czas, jak się patrzy na wyniki popularności frazy krypto i bitcoin w wyszukiwarce Google, to my jesteśmy na dnie, szorujemy.
I to oznacza, że jeszcze masa ludzi nie wie, czym jest Bitcoin, czym są krypto i warto może pomóc tym ludziom dotrzeć do tej informacji. Tak, a ja patrzę tutaj na taką naszą specjalną tablicę i widzę, że mamy 9400 subskrypcji, mniej więcej, a to oznacza, że bardzo niedużo nam do 10 000 i to będzie kolejny krok milowy i prosimy Was o to, żebyście pomogli nam go osiągnąć. Zadzwońcie do swoich przyjaciół i powiedzcie, kliknijcie w subskrypcję, będzie nam szalenie miło, wszak wiecie, że walczymy o lepsze jutro. No to Łukasz, jaką masz ciekawostkę? No słuchaj, ja mam ciekawostkę bardzo ciekawą. Bum! No i teraz słuchaj, czy lubisz insekty? Czy lubisz, jak ci latają? No akurat ja nie lubię. No ja też nie lubię. Co ciekawe, jest prosty sposób, żeby się ich pozbyć. Wystarczy wyjść na wodę, ale odpowiednio daleko od brzegu. Insektów nie ma, więc ci, co żeglują po morzach i oceanach, wiedzą, o czym mówię. Tak. Łatwo pozbyć się komarów, much i tak dalej. To wszystko znika. To jest bardzo, bardzo fajne. No chyba, że mówimy o jakichś bardzo dużych jednostkach, ale na takiej żaglówce typowej na 10-15 osób to tego problemu nie ma. Ale ja myślałem, że pójście w góry też pomaga. A tu się okazało, że naukowcy sprawdzili, jak wysoko potrafią latać insekty generalnie. Nie wiem, na jakim konkretnie gatunku badano, ale okazuje się, że bez żadnego problemu insekty latają na 3,5 km. Na 3,5 km, a w warunkach laboratoryjnych w specjalnej komorze, w której odtworzono warunki panujące na ponad 9 km i sprawdzono, dalej latały. Czyli co, na szczycie Mount Everest można by było być ugryzionym przez komara? Nie wiem, czy może temperatura za niska, ale wysokość nie jest przeszkodą, więc jak samolot leci, to te wycieraczki też się do czegoś mogą przydawać. Dobra. No to ja mam inną ciekawostkę. Jest taki człowiek, który nazywa się chyba na nazwisko ma Rosa. Emanuel Rosa to jest człowiek, który zajmuje się od 30 lat badaniem życia Krzysztofa Kolumba i ostatnio na jednej z konferencji ogłosił, że Krzysztof Kolumb nie pochodził od włoskich chłopów, tylko był polskim szlachcicem albo księciem. Przedstawił na to podobno dowody. Czy to zrównuje polskich szlachciców z włoskimi chłopami? Może coś w tym jest, ale to oznacza, że tutaj do peletonu polskich, nie wiem jak to powiedzieć, celebrytów, czyli Marii Curie Skłodowskiej, Chopina, Kopernika, no dochodzi właśnie nasz kolega Krzysztof Kolumb, co by było bardzo miłe, bo to by oznaczało, że kto odkrył Amerykę? My! My Polacy! My! Tak. Do takich rzeczy jeszcze warto powiedzieć, że bardzo ważną postacią w nauce jest między innymi Łukaszewicz. Tak, ten, który odkrył lampę naftową. Tak, dokonał pierwszej rafinacji nafty. Tak. Ale tam jest bardzo ciekawa historia, o której się dowiedziałem, będąc w Lwowie, jak widziałem tam tą jego aptekę, czy to miejsce, gdzie prowadził razem z 2 innymi osobami badania. Otóż pierwotnym celem Łukaszewicza było bynajmniej nie stworzenie nafty, ale on po prostu poszukiwał nowego sposobu na pozyskiwanie alkoholu. No. Zuch, widać, że Polak. No dobra. No to myślę, że to już koniec naszej audycji. Tutaj gorąca prośba do Was, skomentujcie ten odcinek. Nawet jeżeli piszecie, tak jak niektórzy z Was, że to jest komentarz taktyczny, nam to dużo pomaga. Zależy nam na komentarzach takich krytycznych albo niekrytycznych, ale też na ocenie. Jeżeli nie możesz niczego napisać, to po prostu oceń ten odcinek w skali od 1 do 6. To dla nas bardzo ważne. 1 zmarnowaliście na moją godzinę życia, a 6 cudowny, najlepsze, co widziałem w sieci. Tak, w ogóle najlepszy dzień w życiu. Także bardzo Wam dziękujemy i widzimy się we wtorek podczas kwadransa z Kangą. Cześć. Nie, to nie będzie miało... Wytnijmy to, proszę, przepraszam. Łukasz, jak długo będziesz ten tak trzymał, to już wyglądał jak Beethoven. No. Dobra.
3, 4.